Ale śmiesznie. Oto jest Porsche 718 Cayman GT4 RS. Jeden z najgłośniejszych, jakimi jeździłam. Niesamowity. Jeden z najbardziej sztywnych i niewygodnych, a jednocześnie jeden z najbardziej ekscytujących wozów. To się wkręca na 9000 obrotów, bo takie jest Porsche, zawsze ekscytujące. Ja jestem Dagmara, to jest moja nowa bryka, a to jest kanał Bryki Dagmary, na który Was bardzo zapraszam i dziękuję za suby. One rosną, to dzięki Wam. Zapraszam na nowy test. Będzie się działo. Nie byłoby Porsche bez launch control. Uwaga! Okej, to nie jest Porsche 911 GT3 RS, ale ten test znajdziecie na moim kanale. Jest bardzo blisko, wróćcie do niego, bo naprawdę warto nie tylko ze względu na dźwięk. Ale jest to Cayman 718 GT4 RS i wierzcie mi, że ma coś z GT3 RS, a mianowicie silnik. Babę. Jak się tu zmieścił? Musieli trochę pokombinować. Przedłużyli wydech, obrócili, przymierzyli, pakowali i jest. I wiecie co? I wcale nie jest najważniejsze w tym akurat samochodzie to, w ile on się rozpędza do setki, czyli 40, czy do pierwszej 200, czyli nieco ponad 10 sekund. Nieważne jest też to, że ten wygląd obraca wszystkie głowy i interesuje wszystkich ludzi od 0 do 100 lat. Wierzcie mi, widziałam na własne oczy. Ale najważniejsze są tutaj wrażenia z jazdy, jak to się prowadzi, no i przede wszystkim dźwięk tego samochodu. I to jest tak ekscytujące, że sama nie mogę przestać gestykulować, opowiadając o tym samochodzie, bo każdy jeden mały szczegół, detal powoduje, że ja chcę nim jeździć jeszcze więcej, jeszcze częściej, jeszcze chętniej, choć jest totalnie twardy i sztywny. Mamy tutaj 4,45 długości, 1,82 m szerokości, 1,26 m wysokości i rozstaw osi 2,48 m. Waży tonę 415, a z przodu bagażnik ma pojemność no niewielką, ale myślę, że wystarczy wszystkim tym, którzy chcą wyjechać na wakacje i kupić sobie rzeczy na miejscu, na wakacjach. Tutaj mamy 125 litrów bagażnika. Idziemy na tył, bo tam bagażnik też jest. I mamy tutaj do dyspozycji 136 litrów. Trzeba czegoś więcej? Mając 718 GT4 RS? Myślę, że absolutnie nie. Spakujecie tu tylko to, co jest niezbędne. A, kolor fiołkowy. Ja jestem pod wrażeniem. Zapytacie, gdzie jest karbon w tym samochodzie? No jest. Maska jest z karbonu. Zresztą zobaczcie, nie jest zabezpieczony. Więcej tego karbonu na przykład na masce nie ma, dlatego że nie jest to wersja wyposażenia w wajzach. Przecież w GT3 mieliśmy wajzacha i ten karbon był właściwie wszędzie. To samo zobaczycie w środku. Tam nie zobaczycie karbonu, tak jak był właśnie w GT3 RS. No dobrze, ale co my tu mamy? Zobaczcie, jaka ciekawocha. To są wloty powietrza, nie? No właśnie. Zaprojektowane przez amerykańską agencję lotniczą, które nazywają się NACA DACT. Mają charakterystyczny łezkowaty kształt, który powoduje, że powietrze wpada bez oporu do środka. Tak to wygląda. I to jest rozwiązanie dla samochodów sportowych i wyścigowych. Proste, nie? Czego tam szukasz? W podwozie zaglądam, dopracowane do perfekcji. Zobaczcie, sprężyny o podwyższonej wytrzymałości, amortyzatory adaptacyjne. Tutaj wszystko w tym samochodzie musiało być dopracowane do perfekcji, bo przecież chodzi o samochód sportowy, taki, który ma niezłe osiągi, choć przecież nie tylko o osiągi w tym samochodzie chodzi. Zobaczcie, jakie to auto jest wyjątkowe, bo wygląda naprawdę bardzo ładnie. Śmiejemy się tutaj z operatorem,
że on ma taki szyderczy uśmiech, jak u pewnej postaci filmowej. Wiecie jakiej. Let's put a smile on that face. And why so serious? No ale dobra, nie skupiajmy się na tym. Lampy charakterystyczne dla Caymana. Splitter spory z dużym napisem. Mamy też łopatki boczne, które jak wszystko w tym samochodzie wpływają na aerodynamikę tego pojazdu. Chodzi o to, żeby ten przepływ powietrza nie miał zbyt dużego oporu. A tutaj mamy jeszcze otwory wentylacyjne. Znów chodzi o przepływ powietrza w nadkolu. Zobaczcie, jakie mamy piękne felgi. Dosyć drogie, powiedziałabym. Można sobie wybrać też magnezowe, ale zobaczcie, mamy tutaj nakrętkę i mamy tak, 20, duży zacisk, zobaczcie, malowany na kolor czarny. Przy tym mamy tutaj tarcze hamulcowe 400, a z tyłu 380. Ja wiem, że to jest ważne i super fajnie, że zabezpiecza się samochody sportowe przed uderzaniem kamieni. No chodzi o to, żeby jednak ten lakier wyglądał dobrze, ale ktoś tu się nie postarał. Co to ma być? Dobrze, idziemy dalej. Mamy tutaj w miejscu, gdzie w zwykłej wersji jest okno, a teraz mamy wlot. To jest super fajna sprawa. Mamy z tyłu łabędzia i mamy takiego daktyla też eleganckiego. Do tego podwójny wydech, to też bardzo ładnie wygląda. No i prezentuje się ten samochód zarówno dobrze z przodu, jak i z tyłu. W środku ostatnią rzeczą, na jaką zwróciłam uwagę, było nagłośnienie. W ogóle do tej pory nie włączyłam żadnego dźwięku. Ja po prostu słucham dźwięku tego silnika. Porsche 718 GT4 RS. Zero komfortu, zero kompromisów, 100% czystego. O ja Kto powiedział, że do samochodu sportowego nie da się wsiąść z gracją? Ten nigdy nie wsiadał do samochodu sportowego. Powiedziała. Ta, która chciała znaleźć miejsce na telefon, jest w podłokietniku, który jest po prostu mikroskopijny. I ma tutaj złącze typu USB-A, USB typu A, tutaj. Drugie jest w schowku. O, i moje orzechy! Drugie jest w schowku. No i słuchajcie, tak serio rzecz ujmując, to tutaj właściwie nie ma za bardzo miejsca do przechowywania. Coś tam można złożyć i włożyć się za fotel, ale to jest właściwie wszystko. I to jest po prostu tak stare, że mogliby to już wymienić, no. Gdzie jest USB typu C, którego używają już wszyscy? No byłoby miło, ale zobaczcie. Można sobie na przykład zamontować jakieś napoje. To jest rozsuwalne, to można zmniejszyć, poszerzyć się rozmiar i naprawdę to jest akurat świetne rozwiązanie i znane tutaj na pokładzie tego samochodu. Jeśli chodzi o karbon, to znajdziemy go tylko na progu. Mamy piękny napis GT4 RS, który elegancko świeci w ciemności. A w środku mamy połączenie skóry z alkantarką i mamy duży nadruk na zagłówku, który jest zintegrowany z całym fotelem. I zobaczcie, tutaj jest pełna klasyka. Mamy duży, piękny zegar analogowy na środku. Mamy piękną kierownicę z wyżłobionym tutaj elementem na kciuki. Mamy łopatki, duże, z porządnego materiału, to nie jest plastik. Mamy zegary, na które chce się patrzeć cały czas, bo są analogowe i są piękne. Zobaczcie, prędkościomierz, który mierzony jest 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 330, czyli właściwie co 50. Obrotomierz jest centralną częścią zegarów. No i tutaj mamy też wyświetlacz, który jest cyfrowy. Słuchajcie, mamy konsolę centralną, która jest świetnie spasowana, tu się nic nie dzieje, To niemiecka precyzja, chociaż w niektórych samochodach niemieckich już widziałam, że jest słabo. Nie, no Porsche to Porsche, słuchajcie, tutaj naprawdę wszystko gra. Wiecie co, jak wsiadłam do tego samochodu, to pierwsze, na co zwróciłam uwagę, to gałka zmiany biegów. Przecież GT4 RS nie występuje w manualu. To gdzie tu manual?
No nie jest to manual, to jest skrzynia PDK, którą świetnie znamy z Porsche. 7-biegowy automat, ale wyglądający jak manualna skrzynia biegów. Wnętrze znane, klasyczne. No tutaj się niewiele zmieniło i to może być zarzut do Porsche, ale ja uważam, że jest ok, bo zobaczcie, mamy wszystko pod ręką. Tutaj mamy jeszcze możliwość podniesienia sobie przedniej osi, bo ten samochód jest 3 cm niżej niż zwykły Cayman. Mamy taki oto stary interfejs. No przynajmniej wszyscy się odnajdą. Możemy podłączyć telefon, ale tylko po Apple CarPlayu. I mamy wszystko w przyciskach i klimatyzacja też działa. Zobaczcie, zmniejszamy, zwiększamy temperaturę i tutaj tylko, o proszę, nawiew, jego siła. Czyli to jest tak proste, że nawet jeśli jedziecie z dużą prędkością, to możecie to zrobić jednym palcem. Tym samochodem można się cieszyć nie tylko na torze, ale też na ulicy. A to wszystko przez ten cudny silnik, który jest z tyłu. I zaraz Wam pokażę, tylko znajdę klamki. Halo? Gdzie są klamki? Tu są klamki. To też jest taka rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, jeśli jeszcze nigdy nie jeździliście 718. I jeszcze jeden mały gadżet, który jest tak samo uroczy jak cały samochód. Tutaj mamy kolor fiołkowy. Piękny kształt kluczyka i ten kluczyk jest funkcjonalny, bo jego tutaj, o proszę, wkładamy, a nie odkładamy na półkę, przekręcamy kluczyk w stacyjce i dopiero wtedy można jechać. I teraz clue programu, czyli silnik, proszę Państwa, do którego dostaniemy się w dwójnasób, albo otwierając z kluczyka, albo otwierając tym oto przyciskiem. Podnosimy skrzydło łabędzia i jesteśmy w silniku, nie tylko w bagażniku. I zobaczcie, widać tyle, ile widać, ale widać, że jest to 6-cylindrowy, 4-litrowy silnik Boxera. Przepięknie brzmiący, bo jest to jednostka wolno ssąca, żadnych turbin, żadnych dodatków. Po prostu czysty dźwięk. Generuje moc 500 koni mechanicznych, 450 Nm momentu, co daje możliwość rozpędzenia tego niewielkiego i w sumie niezbyt ciężkiego pojazdu od 0 do setki w 3,4 sekundy, a 200 robi w 10,9. To jest samochód, którym nie musisz jeździć po bułki, bo w sumie adrenalinę masz na śniadanie. I to jest taka adrenalina, która wypełnia Cię od rana do samego wieczora. Nie musisz myśleć o jedzeniu, bo po prostu myślisz o tym, żeby posiedzieć jak najdłużej za kierownicą GT4 RS. Jedziemy! Czy da się nim jeździć na co dzień? Może i tak. Czy powinieneś? Tylko jeśli Twoja codzienność przypomina Nürburgring. 718 GT4 RS. To Porsche nie znosi nudy, ale widzisz ją za to w lusterku wstecznym. No i właśnie to jest kwintesencja motoryzacji i miłości do motoryzacji. Fajny test, co? Poproszę o łapki w górę. Dzięki za dziś. Do zobaczenia. Bez tego się nie da.